polecieliśmy do Uzbekistanu, jesteśmy w Samarkandzie na lotnisku, jednak mamy godzinę obsługi, bo wylecieliśmy godzinę później i jeśli nie zmieścimy już się w czasie i nie złapiemy pociągu, no to cóż, będziemy kombinować, będziemy szukać jakiegoś stopa. Jakoś musimy dojechać do Buchary dzisiaj, nie ma innego wyjścia. Taka jest misja, taki jest cel. Dobra, zobaczcie, wymieniliśmy na lotnisku walutę. Ja za 300 zł otrzymałem 880 tysięcy sumów. No i teraz jest wyższa matematyka z tym, żeby to obliczać, ile sumów, ile to jest złotych, ile to jest dolarów. Trzeba będzie tutaj się przyzwyczaić do tych większych nominałów, zdecydowanie większych niż u nas. Tutaj liczyliśmy, ile zapłacimy za taksówkę i chodzi nam, że to jest około 50 tysięcy sumów, ale czy tak wyjdzie w rzeczywistości, to się zaraz okaże. No i teraz jest misja, tak jak Konrad mówił, złapania pociągu jakiegokolwiek do Buchary, czyli do miasta, w którym dzisiaj będziemy nocować. Daj Boże. Wieczna gonitwa na tych wyjazdach jest. Сегодня вечером будет поезд. Motion darko boşa bana hasta taksi. Не можем так понять. A marszutka? Marszutka do Buchara? Nie, w takiej maszynie. To za drogie. Do Buchary? Сколько? Maszyna. Was skoka. Was skoka. İki Dwoje, tak. Dwoje. Dwoje? $100. O, to dużo. Больше никого не везет. Вас двух. Видишь, машина. Ja знаю, ale Не, поезд не, билет нет все равно. There's a train tonight. Tonight. Билет нет. Вечером будет. Вам когда надо? There's a Сегодня? train tonight. Слушай, сколько даешь? tak. Оля? Nie, oni się już nakręcili, nie. Багажник до паста. My zapytałem. No i niestety prawdopodobnie odjechał nam ten pociąg do Buchary. A jak będzie wieczorem, tak jak mówił, czekamy tu do nocy? No to nie wiem właśnie, jak to zrobić. Zobaczymy jak cenowo, nie? Mamy nocleg w Bucharze, nie? Zaraz wszystko się dowiemy. Do Buchary jest jakieś 250-270 km, więc też kawał drogi. Nie skoczymy sobie od tak. Będzie jakoś to zorganizować. Zobaczymy. No i co? Panowie nas tutaj chcieli naciąć, chcieli nas naciągnąć na taksówkę za $100 do Buchary, a się okazało, że za 30 minut mamy pociąg, więc gdybyśmy byli naiwni, już byśmy siedzieli w taksówce, A tak to będziemy takim pociągiem jechać. a tak to będziemy takim oto pendolino zapylać. Jeszcze idziemy do sklepu kupić sobie coś do zjedzenia, coś do picia i go w drogę. Jest maszyna, tu maszyna. 20 minutes and go by train to Bukhara. You are liar, my friend. Naciągacze. Pociąg relacji Samarkanda Buchara 37 zł, klasa ekonomiczna, która jest całkiem wygodna. Można się rozłożyć, Rozkładane wyłożyć. fotele, nawet możliwość podładowania telefonu. Piękna sprawa. Przed nami niecałe 3 godziny jazdy w takich dość komfortowych warunkach i na spokojnie dojeżdżamy do Buchary. Także jesteśmy w Uzbekistanie. Podobno piękny kraj. Przebiegał tędy sam jedwabny szlak, który kiedyś tu prowadził z zachodu na wschód, czyli ta trasa handlowa. Z Chin do Europy. Uzbekistan to kraj, który należał do Związku Radzieckiego. Jest to najliczniejszy kraj z tych pozostałych, oprócz Rosji oczywiście. I jeszcze jedna ciekawostka. Uzbekistan jest jednym z dwóch podwójnie śródlądowych krajów świata. My już w jednym byliśmy, w Tak, Liechtensteinie. w Liechtensteinie, a to już jest ten drugi, czyli podwójnie śródlądowy. Sam nie ma dostępu do morza i nie graniczy z żadnym krajem, który również miałby dostęp do morza. Mieli tutaj co prawda kiedyś ogromne jezioro na granicy z Kazachstanem, no ale Wysuszyli je poprzez niegospodarność i zlikwidowanie dopływu słodkiej wody do tego jeziora i przez to ono cały czas się kurczy, praktycznie nic z tego już teraz nie zostało. Może pokażemy jak to wyglądało kiedyś, jak to wyglądało teraz, bo to też taka ciekawostka, znaczy dla nas ciekawostka, tak naprawdę katastrofa ekologiczna. no i chyba też dużo problemów później było przez to. Tak, tutaj ludzie, którzy mieszkali na tych terenach wysuszonych mają problemy, szczególnie właśnie z drogami oddechowymi
przez pył, który unosi się z dna tego jeziora. A tak wygląda trasa. معلش يوش بچالك نقولای Masayı doldurayım. Taksi desem mi? Kana? Taksi, taksi. Taksi, taksi. Co jest? Co tu się dzieje? Ty? Przyjechali jakoś trzej królowie? You have hotel? Jest. Hotel? Sezam. Sezam? You know? I know, yes. No to sezam. Yes, yes. Это далеко sezam? 15 kilometers, 15 kilometers. 15 kilometers. We go 30 minutes, 30. How much? Сколько? Summa dollar? Suma. Summa? 180 тысяч штук. 180. 180. A w dolar? In dollar, $15. $15. 15 kilometers, 1 kilometer, $1. Aha. No co, jedziemy, nie? Co dyszkę może? $10? No, mister, if you want, I stay here. You ask all taxi. All say 15. 13. It's 15 good. $2 it's I give you, I don't give person, only you we go. Usually we give 4 person. I give you, I don't give. Сколько sezam? $10 sezam, hotel? Hotel Sezam. 250 тысяч. Ile? $10? No. Spasiba большое. Goodbye. Goodbye. Spasibo. 180 tysięcy za taksę. 4 w życiu nie zapłaciłem. Один здесь, а другой там. Один бюджетный, один отдельная комната, да? Это один сюда, один туда. А мне телефон она бьет. Бьет. Zobaczymy drugą komnatę. Komnata tajemnic. Kochani, idziemy z babą do drugiej komnaty. Zobaczymy, co dla nas przygotowała. O. I druga komnata. Super. Ostra mechanika rowerowa. Здравствуйте. Dwóch kręci, jeden patrzy. No. Dzieciaki po szkole już. Ale tak puściutko. Puściutko na drodze. Czekaj, bo musimy tu zawinąć w lewo. Ale tu nie ma skrętu w lewo. Tam. Czy to o to chodzi? Może tak. Typowy Uzbekistan. Zobaczcie, kochani, jak to wszystko pięknie wygląda, niczym z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Historyczne centrum miasta. Warto zwrócić uwagę na ten wielki minaret, który tam stoi. Kiedyś on służył do tego, że złoczyńców zrzucano z samej góry. Oprócz tej takiej funkcji wymierzania kary największym zbrodniarzom, też ten minaret miał bardziej zaszczytną funkcję. Rozpalano na samym szczycie ogień, który wskazywał drogę po prostu na pustyni osobom, które chciały dojechać do Buchary, tym właśnie na przykład kupcom, którzy szukali właśnie drogi, żeby tutaj trafić. No to na samym szczycie rozpalano wielkie ognisko i ten minaret wskazywał właściwą trasę. No słuchajcie, znajdujemy się na placu przed wejściem do zamku w Bucharze. Jest to jeden z najstarszych budynków w ogóle w tym mieście. Ma on około 2,5 tysiąca lat. Także będziemy chcieli go sobie zobaczyć. Jeżeli się uda, to może z góry. Tutaj po mojej prawej stronie, po waszej lewej jest taka wieża widokowa, na którą można wjechać windą i zobaczyć właśnie infrastrukturę tego zamku
od środka. Jest on odbudowywany już od lat 70., więc troszeczkę to trwa, ale kupę dziedzictwa Uzbekistanu znajduje się w tym miejscu. No i tak jak wyszliśmy sobie teraz z chaty, jesteśmy ubrani już w kurtki, chociaż w ciągu dnia chodziliśmy w krótkich rękawkach. Tutaj w Uzbekistanie, w ogóle w tym rejonie świata, bardzo charakterystyczne są amplitudy duże temperatur, czyli w dzień jest bardzo ciepło, w nocy jest zimno, więc nie sugerujcie się tą temperaturą, która jest w dzień, sprawdzajcie też sobie jaka jest w nocy, bo tak naprawdę było około 20 stopni w dzień, a w nocy ma spaść temperatura do około 5. A w ogóle w sezonie letnim i zimowym to są ogromne różnice, bo w lecie potrafi być tutaj nawet plus 40, plus 45 stopni, a w zimie minus 30. Więc ci ludzie tutaj, którzy żyją, muszą być przyzwyczajeni do takich rozbieżności, jeśli chodzi o temperatury. Za 50 koła wjazd, na gruwasie, pakujemy się do wieży. Ford? No i tak jak pytałem się, ile to kosztuje, pan powiedział, że 50 000, to się musiałem dopytać, bo już parę razy była taka sytuacja, że nie wiem, czy 5 000, czy 50, czy 500. You are from bro? We are from Poland. Polsha. Polsce. Yeah. My z Polski, no. Robert Lewandowski. Lewandowski. Yes. Yes. This guy. No, także nasza Jak zawsze. reklama Roberta działa wszędzie. Dzięki, Robert. Jakby ktoś pytał, czemu on tyle zarabia, to właśnie dlatego, że zna go cały świat. 4, 3. Kom. Спасибо. Зайка. You're welcome. Пожалуйста. Paweł jest wysoko. А, ту сторону. Tą stroną. Zakochani są wśród nas. Idealne miejsce na wypad z kobietą. Zapraszam. Zobaczcie, jak się świeci. Duchara. $50 000. Taka przyjemność. Dopiero byliśmy w Kuwejcie, gdzie płaciliśmy taką mocną walutą, gdzie za jednego dirhama czy tam dinara kuwejskiego jest 15 zł, a tutaj za jednego złocisza są 3000 sumów. Więc można troszkę dostać dysonansu takiego poznawczego, jeśli chodzi o te waluty. Ale szczerze liczyliśmy, że to całe miasto będzie się mega świeciło, będzie podświetlone. A to właściwie tylko jeden wariat się świeci, zobaczcie. Ładnie to wygląda. No i co? Warto było 50 koła wydawać na to? Szczerze chyba nie. 100 koła na wkład własny. Co tu jeszcze mam? No jakieś 20 koła na wykończeniówkę. Drugie 100 koła dopłacimy do kredytu, żeby szybciej poszło. I tak to się kula w Uzbeku. Idziemy na dół. Wypijemy kawę, pokręcimy się, popatrzymy. Nabijamy kroczki. Nabijemy kroki. Patrzcie, tam ta dziewczynka pracuje tutaj. Gdzieś przeczytałem o tym, że ogólnie wprowadzono tu jakiś program, który miał na celu redukcję tego zjawiska, jakim jest wykorzystywanie dzieci do pracy. I ponoć, że jest to w mniejszym stopniu, ale nadal widać występuje. Tak samo tam, gdzie mieszkamy, obsługiwał nas młody chłopczyk. Czy tak działa wolny rynek? Chcą sobie dorobić. Taka robota typu podanie kawy. Myślę, że nauczy ją tylko raz, że zaradności jakiejś, pracowitości, dobrych manier. Same plusy. Czy jesteś za? Znaczy, zależy jaka praca, zależy jaka robota. Tego typu pomoc na przykład w rodzinnym biznesie, dlaczego nie? Kiedyś też ktoś na przykład dawał nam pewnie siano za coś tam, że poszliśmy sobie na przykład na zakupy, to dostawałeś z tego jeszcze piątaka na koniec, nie? To też była jakaś usługa. A tutaj mają dodatki za podawanie klientom kawy. Czy nie? No tak. No, twoje zdanie, skoro takie jest, takie jest. Skolka? Минута 2. 2000. 30 минут. 2000 minuta? Jeździmy? Chcesz pojeździć? A ile to 2000? 3000 to złotówka. Поезжай.
zapłacimy za 2 koła. 2000, tak? 2000. Один minuta, dobra. Minuta będzie wiedzieć. Dawaj, pal maszynu. Spełniają się moje marzenia w minutę, zobaczcie. Газ вот это. Ja wam dam. Нельзя сюда ехать. Можно только туда. Tylko tuda? Да. Туда нельзя. Gdzie gaz? Газ вот это. No, odpalaj maszynę. Что это? A może trzeba tutaj krócej, a? Nie praży, szefowo. Daj ten czerwony kliknij. Тормоз нажимайте. Тормоз нажимайте. Вот, тормоз. Włod. No to zła. Вот тут. Jeszcze jedno kolo. Ja wam dam, kolka, ja wam dam. A, dobre. Куда-то хотите на полчаса ехать? Co? На полчаса. Co? Хотите? Да. Хотите еще покататься? Ja nie znаю, ja nie rozumiem. Ja nie poнял. English coba. English. English. Aha. Będzie lubił ogłuszać? Przygotuj się. Może nic nie zerwę. Dobra. Widownię masz solidną. Fatality. Fajne wakacje, co? Walimy boksera, jeździmy na Hemlexach. Co tam, wieczorna herbatka. Powolutku kończymy ten dzień. Jutro o 7 pobudeczka, o 8 śniadanko na naszej jakże wspaniałej kwaterze u baby. A następnie taksóweczka i prosto na granicę z Turkmenistanem. Jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądało. Ta cała procedura przejścia do tego zwariowanego kraju. Czy dogadamy się z ludźmi, którzy mają nas odebrać i w ogóle co tam się będzie działo. Jeden wielki znak zapytania. Na pewno jest to miejsce najbardziej niedostępne, w jakim do tej pory byliśmy. Także co ma być, to będzie. Postaramy się jak najwięcej uwiecznić. Chłodno. Piękny dziedzińczyk. Konrad śpi po tamtej stronie, ja śpię tutaj. Na dole mieszkają właściciele. No i będziemy zaraz z nimi jeść. Zostaliśmy przed chwilką obudzeni właśnie przez pana dziada. Здравствуйте. Спасибо. Чай или кофе вам? А кофе, пожалуйста. Сейчас принесу. Это Кофе, чай. кофе. Окей. Ага. Спасибо. Приятного. No jemy. Słuchajcie, tak nam się tutaj spodobało w gościńcu u tej pani, że stwierdziliśmy, że po przyjeździe z Turkmenistanu jeszcze jedną nockę tutaj spędzimy u niej. Bardzo nam pomogło z taksówką. Właśnie przyszła, powiedziała, że o 9 będzie taryfiarz, który nas zawiezie. Uwaga, około 170 km do granicy z Turkmenistanem za jedynie $20. Więc to mega cena. No i z tej wdzięczności wrócimy tutaj na jeszcze jedną noc po powrocie do Uzbeka. Сейчас я машину возьму. Okej. Сейчас поедем, ребята. Не надо. Давайте.
да? Давай. Sumki, no. Давай, сумки. Вы тоже ставьте. Все? Все? Все. Jo. Салам, салам, родной Узбекистан, я шлю привет. Салам, салам, не виделись с тобой мы много лет. Я что-то упустил, и вот догнать готов, как будто бы я жил в долине вечных снов. Салам, салам, родной Узбекистан, я шлю привет. Mordo, czuję się jak na końcu świata. To jest to. To jest taki pierwszy raz w naszych podróżach, gdzie naprawdę jesteśmy poza jakąś taką totalnie strefą komfortu. Idziemy w nieznane, przechodzimy przez jakąś dziką granicę. I co? No, zobaczymy, co to będzie. To jest dla nas sprawdzian. Nigdzie nie było żadnych informacji, jak się tą granicę przekracza, więc totalnie nie wiemy, czego się spodziewać. Tak jest. Idziemy na żywioł. Przyjedziemy teraz pod punkt kontrolny turkmeński. Pakujemy walizy do... Ja pomagam pani wrzucać kontrabandę uzbecką. Good. Lady. Jest okej? Okay, okay. Salam alaikum. Ostrożnie, ostrożnie. Nie strzeliła baba. No, zrobiliśmy testy na C19. Nie, jeszcze nie dostaliśmy tych pieczątek chyba. Teraz będą pieczątki. No jedziemy teraz już chyba faktycznie na przejście graniczne już takie ostateczne, docelowe. Testy wyszły negatywnie. Pan podubał nam w nosie. I jedziemy dalej. I kochani, jesteśmy. First, explain something. Yes. No photos.